Szanowni Państwo, dzisiaj w ramach recenzji oświetlenia do warsztatu prezentacja i test naszyjnej lampy inspekcyjnej marki Osram LED IL413. To ciekawa alternatywa dla lamp czołowych. W pierwszej części omówię niniejsze oświetlenie i jego specyfikację według producenta. W części drugiej zaś przedstawię wyniki moich testów. Na prezentowane oświetlenie składają się dwie odczepiane mini latarki zamontowane na pałąku oraz specjalny metrowy przewód USB typu Y do równoczesnego ładowania obu latarek. Zacznijmy zatem od omówienia samych latarek. Wyglądają one identycznie, mają prostopadłościenną budowę i z delikatnie ściętymi krawędziami. Czarne elementy wykonane są z plastiku, zaś pomarańczowe to guma. Od przodu mamy widoczny LED, od góry pomarańczowy włącznik, którego kolejne wciśnięcia pozwalają włączyć latarkę w trybie wysokiej mocy, przełączyć do trybu niskiej mocy i wyłączyć latarkę. Niestety nie mamy żadnego wskaźnika, który sygnalizowałby, w którym trybie pracy znajduje się aktualnie latarka. Jak można wnioskować po migającym obrazie, możliwe, że tryb niskiej mocy uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu sterownika PWM, czyli modulacji szerokości impulsów. Według producenta w trybie wysokiej mocy cała lampka inspekcyjna składająca się z dwóch mini latarek emituje strumień świetlny do 265 lumenów, zaś w trybie niskiej mocy wartość strumienia świetlnego spada do maksymalnie 130 lumenów. Czy tak jest rzeczywiście, sprawdzę w trakcie testów. Emitowane światło ma barwę białą, a deklarowana temperatura barwowa wynosi 6500 kelwinów. W specyfikacji nie znajdziemy jednak informacji na temat wskaźnika CRI. Po drugiej stronie obudowy mamy gniazda ładowania. Jest to niestety USB typu mikro. Szkoda, że w stosunkowo nowym produkcie nie pokuszono się o gniazda typu C. Ponadto gniazda umieszczone są pod czarną gumową zaślepką, która trzyma się na króciutkim łączniku, a ten bardzo łatwo wyszarpnąć przy okazji wyciągania wtyczki. Producent deklaruje, że wyposażył obie mini latarki w akumulatory o napięciu nominalnym 3,7 V i pojemności 500 mA każdy. Można je naładować w ciągu 1,5 godziny, a powinny wystarczyć na 3 godziny użytkowania w trybie maksymalnej mocy oraz około 4,5 godziny użytkowania w trybie niskiej mocy. Jak jest w rzeczywistości, opowiem w części drugiej. Chociaż fizycznie możliwe jest uruchomienie latarki w trakcie ładowania, to producent to odradza. W trakcie ładowania akumulatora na ładowanej latarce będzie świecić się czerwona dioda. Gdy dana latarka zostanie naładowana, zaświeci się zielona dioda. Oczywiście nie musi nastąpić to jednocześnie dla obu latarek. Jeśli jedna była mniej rozładowana, wówczas naładuje się szybciej, co zostanie wskazane odpowiednim kolorem diody. Z tyłu obudowy mamy magnes, który jest dosyć mocny i pozwala z jednej strony na zamocowanie każdej z latarek w odpowiednim gnieździe na pałąku, ale z drugiej strony możemy dzięki niemu tymczasowo przymocować mini latarkę do powierzchni ferromagnetycznej i w taki sposób oświetlić sobie miejsce pracy. Oczywiście w takim przypadku nie będziemy mieli swobody ustawienia kąta pochylenia, a latarka będzie świecić w osi prostopadłej do powierzchni, na której została umieszczona. Każda latarka ma długość około 86 mm, szerokość około 20 mm, zaś wysokość 22 mm. Ta drobna różnica w dwóch ostatnich wymiarach sprawia, że przekrój poprzeczny nie jest kwadratem, a to rzutuje później na mocowanie latarek na pałąku, o czym za chwilę. Na końcu warto dodać, że latarki są bardzo lekkie i ważą około 44 gramy każda. Istotnym elementem całego tego zestawu jest pałąk, do którego mocować będziemy obie mini latarki, by uzyskać podstawową formę naszyjnej lampki inspekcyjnej. Pałąk wykonany jest z plastiku, jest dosyć elastyczny, od wewnątrz nie jest niczym wyłożony, a w dwóch miejscach widzimy wycięcia, których krawędzie są stosunkowo ostre. W moim przypadku jednak te fragmenty nie miały styku ze skórą. Komfort użytkowania tej lampki pewnie będzie zależał od indywidualnych upodobań oraz budowy ciała. Samo noszenie pałąka będzie sprawiać, że w jego okolicach skóra będzie się pocić mocniej. Noszenie tej lampki w pewnym stopniu można przyrównać do noszenia słuchawek nausznych. Dla mnie nawet dłuższe użytkowanie nie jest niekomfortowe, ale jednak cały czas czuję, że mam na szyi założoną lampkę. Wyprofilowanie pałąka, zadarcie jego części tylnej ku górze, sprawia, że nie ma problemu z unoszeniem głowy. Na obu końcach pałąka są gniazda z metalowymi płytkami. Umożliwiają one założenie wspomnianych mini latarek.
Przy gniazdach tych znajdują się przeguby ustawiane każdy indywidualnie, skokowo co około 12 stopni w zakresie około plus minus 50 stopni. A zatem dysponujemy możliwością ustawienia każdej latarki w jednej z 9 pozycji względem pałąka. Sam pałąk waży 55 gramów, przestrzeń między gniazdami wynosi 11,5 cm, zaś głębokość, na którą możemy wsunąć szyję, to około 14 cm. Jak wspomniałem, mini latarki montujemy na odpowiednich gniazdach. Ponieważ ich przekroje poprzeczne nie są kwadratami, nie możemy ich ustawić dowolnie. Możliwe jest tylko zamocowanie włącznikiem skierowanym ku górze lub ku dołowi. Wokół każdego gniazda jest delikatny plastikowy kołnierz, to on oprócz magnesu dodatkowo stabilizuje latarkę. Jednak nawet gdy dobrze wsuniemy latarkę w kołnierz, to czasem próba ustawienia kąta pochylenia i tak zakończy się tym, że latarka zostanie nam w ręku. Innym problemem jest kierowanie latarki ku górze. W takim przypadku zamiast obrócić gniazdo może się zdarzyć, że uniesiemy cały pałąk z szyi. Jedynym pewnym remedium, by ustrzec się przed takimi sytuacjami, jest obracanie latarką, trzymając za gniazdo na pałąku, a nie bezpośrednio za ten odłączany element. Oczywiście podobnie jak w przypadku lamp czołowych, kierunek świecenia latarek będzie się zmieniał wraz z obrotem głowy, a w zasadzie wraz z towarzyszącemu mu skrętowi szyi. Będzie to jednak zmiana delikatniejsza niż w przypadku tzw. czołówek. Wydaje się, że pozycja latarek jest całkiem sensowna. W moim przypadku ani nie wystają zbyt mocno do przodu, ani nie są zbyt wycofane, chociaż najbardziej nagrzewającymi się elementami są przody latarek, to jest okolice LEDów, to jednak dla mnie nie jest to mocno odczuwalne, chociaż fakt robi się cieplej. Całość waży około 143 gramów. Latarki włączamy każdą niezależnie i nie ma tutaj żadnej automatycznej synchronizacji trybu, a więc wobec braku wskaźników sami musimy pamiętać, jak ustawiliśmy każdą z nich. W tej części materiału zaprezentuję i omówię wyniki testów. Przede wszystkim starałem się zweryfikować wartość strumienia świetlnego dla trybu maksymalnej mocy. Producent podaje, że w tym trybie lampka emituje strumień 265 lumenów. Biorąc pod uwagę, że składa się ona z dwóch teoretycznie identycznych źródeł światła, należy przyjąć, że każda z mini latarek powinna emitować strumień świetlny do około 132,5 lumena. Testy wykonywałem wielokrotnie dla obu mini latarek i każdy pomiar powtarzałem co najmniej 3-krotnie. Ponieważ różnice wskazań między egzemplarzami nie przekraczały 2%, prezentację wyników ograniczę tylko do jednej z nich. Ponieważ są to źródła świateł kierunkowych, to zastosowałem zaproponowaną przeze mnie w jednym z poprzednich materiałów metodę pomiaru strumienia świetlnego opartą o sekwencję pomiarów natężeń oświetlenia dla różnych fragmentów oświetlanej powierzchni. Powierzchnię podzieliłem na 5 współśrodkowych pierścieni o szerokości 5,5 cm każdy. Z wyjątkiem kilku początkowych i końcowych przypadków pomiary wykonywałem co pół godziny. Pomiędzy pomiarami oczywiście nie wyłączałem latarki. Ostatecznie zauważyłem znaczny spadek mierzonego strumienia świetlnego w ciągu kilkunastu pierwszych minut pracy. Aby to dodatkowo zweryfikować, eksperyment polegający na kilkukrotnym pomiarze strumienia świetlnego w ciągu pierwszych 30 minut po włączeniu w pełni naładowanej latarki powtórzyłem kilkakrotnie. Za każdym razem jednak zaobserwowałem ten sam efekt. Co więcej, po wyłączeniu i bezzwłocznym włączeniu latarki zaczynała ona początkowo świecić mocniej, ale po chwili strumień świetlny znowu się stabilizował na niższej wartości. Obserwacja ta powtarzała się niezależnie od stopnia naładowania akumulatora. Co więcej, po ustabilizowaniu strumienia świetlnego, w momencie przyłączania z trybu wysokiej mocy na tryb niższej mocy, zauważyć można było, że w tym niższym trybie latarka świeci początkowo jaśniej niż w ustabilizowanym trybie wysokiej mocy. Latarka między pierwszą a drugą godziną od włączenia emitowała strumień świetlny na poziomie między 60 a 70 lumenów, czyli około połowę tego, co wynikałoby z deklaracji producenta dla pojedynczego źródła. Po około 2,5 godziny następował szybki spadek strumienia świetlnego do wartości około 3 lumenów. Dla trybu świecenia z niską mocą testy pokazały, że początkowo latarka może osiągnąć nawet 87 lumenów wobec 65 deklarowanych przez producenta, ale już po pół godziny emituje strumień około 40 lumenów. Zatem tylko przez kilka pierwszych minut pracy lampka będzie trzymała deklarowane przez producenta parametry. Później, jeśli będziemy pracować ciągle, należy się spodziewać spadku strumienia świetlnego nawet o 50% w stosunku do specyfikacji.
W trakcie pomiarów strumienia świetlnego weryfikowałem z wykorzystaniem kamery termowizyjnej rozkład temperatury w obudowie mini latarki. Należy zauważyć, że w ciągu kilkudziesięciu sekund od włączenia urządzenia następuje gwałtowny wzrost temperatury głowicy, to jest obszaru wokół diody świecącej. Po około 5 minutach temperatura w tej części latarki osiąga ponad 50 stopni Celsjusza. Później stopniowo spada do około 42 stopni i stabilizuje się wokół tej wartości przez większość czasu pracy. Dopiero po ponad 2 godzinach temperatura zaczyna znowuż stopniowo się obniżać. Co ciekawe, można zauważyć, że zjawisko początkowego spadku strumienia świetlnego koreluje ze wzrostem temperatury i na tym tle można próbować wyjaśnić zjawisko, które opisałem przy poprzednim eksperymencie. Zasięg źródła światła zwykle rozumie się jako odległość do punktu, w którym natężenie światła mierzone z tego źródła spada do 1/4 luksa. Stosując prawo Lamberta oszacowałem, że zasięg latarki wynosił maksymalnie 57 metrów zaraz po włączeniu, 35 metrów po pół godziny pracy i 8 metrów po 2,5 godziny pracy, czyli w momencie, gdy światło znacząco osłabło. Promień koła oświetlonego na płaszczyźnie z odległości około 31 cm wynosił około 27,5 cm, a zatem kąt świecenia pojedynczej latarki można oszacować na 83 stopnie. Producent deklaruje, że w trybie pracy z maksymalną mocą latarka powinna wytrzymać 3 godziny, a w trybie niskiej mocy aż 4,5 godziny. W trakcie testu okazało się, że pracując w trybie maksymalnej mocy lampka emituje strumień świetlny pozwalający na swobodną pracę przez około 2,5 godziny. Później następuje jego gwałtowne osłabienie, ale lampka stopniowo zmniejszając strumień świetlny pracuje jeszcze przez 9 godzin i 50 minut aż do wyłączenia. Tak rozładowaną lampkę trzeba było ładować przez godzinę i 50 minut. Jednak jeśli lampkę podłączyć do ładowania w momencie, gdy jej strumień świetlny spada do wspomnianych 3 lumenów, wówczas ładowanie urządzenia trwałoby około 1,5 godziny, czyli tak jak deklaruje producent. Konstrukcja tej lampki inspekcyjnej to ciekawy pomysł, podchwycony również przez kilku innych producentów. Marka Osram znana jest z produkcji dobrej jakości oświetlenia. W tym przypadku jednak, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. I mam nadzieję, że moja analiza pozwoli każdemu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pewne niedociągnięcia w tej lampce są dla niego akceptowalne, czy jednak warto rozejrzeć się za czymś innym.